Moi drodzy, lato możemy zacząć pewnego rodzaju potknięciem, ale nie ma co się zrażać. Warto iść dalej z tym, co planowaliście zrobić, z tym, do czego się przygotowywaliście i mówiliście sobie zaraz. Ja nie mogę teraz przerwać. Ja teraz nie przestanę. Jak planowaliśmy, że zrobimy to. No jak? Zatrzymam się, bo są jakieś przeciwności? No nie. To jest taki ogólny przekaz, moi drodzy. Będziecie widzieć osoby, które właśnie takim potknięciem mogą zacząć. Jeżeli zobaczycie to potknięcie, to możecie przypuszczać, że ta osoba raczej nie odpuści. Jeśli będzie się mówiło o jakichś potknięciach na samym początku, to spore prawdopodobieństwo, że ta osoba i tak będzie chciała robić dalej to, co zaczęła z tym potknięciem, nawet jeżeli ktoś to potknięcie będzie wytykał, moi drodzy. Bo chodzi tutaj o ludzi, którzy nie poddają się tak łatwo. Ale tu chodzi o ludzi w lecie, którzy nie zaczynają czegoś bez przygotowania. Bo jeżeli potknięcie pojawi się na początku drogi i to nie była część jakiegoś planu, to potknięcie gdzieś się na jakimś planie nie wydarzyło, tak jakby tutaj u mnie mogłoby się wydarzyć właśnie potknięcie na planie i w pewnym sensie się, dosłownym sensie się wydarzyło. No tak. Moi drodzy, nie ma co się za długo nad tym zastanawiać. Z grubsza chodzi o to, że jeżeli ktoś miał szerszy plan i szersze działania i tak dalej i robi coś nie od wczoraj, to ta osoba będzie to kontynuować w lecie, nawet jeżeli były potknięcia. Ale jeżeli chodzi o takie działania, które są trochę jak taki globetrotter, pójdę tu, pójdę tam, tu jeszcze nie byłem, z mniejszą dozą powagi, no to może być tak, że ten ktoś odpuści i nie będzie kontynuował wcześniejszego kierunku, bo ten kierunek tak naprawdę nie był ważny. Ci, dla których kierunek jest ważny i plan jest ważny, będą latem kontynuowali swoje działania. Dowiedzmy się czegoś więcej o tych osobach. Moi drodzy, mamy dwa typy osób, a może nawet trzy. Trzeci może być połączeniem tych dwóch. Mamy do czynienia z kimś, kto wygląda jak mała dziewczynka, ale jest bliska pewnego rodzaju mądrości sowy. Ta mądrość może wynikać z połączenia tej energii młodości i doświadczenia i wnikliwej obserwacji sowy. Sowy, czyli kogoś na przykład, kto lubi siedzieć po nocach, kogoś,
komu wzrok wyostrza się w momencie, kiedy wszystkiego nie widać, bo ten ktoś chce zobaczyć właśnie wtedy, kiedy jest ciemno, a to, co jest absolutnie jasne i klarowne dla wielu innych, tego kogoś tak bardzo nie interesuje. Wtedy ten ktoś woli spać, schować się gdzieś, decyzje swoje odłożyć na inne momenty. W tamtych chwilach może odpoczywać, ale w momencie, kiedy zapada zmrok, ten ktoś jakby zyskuje wzrok. Zyskuje precyzję spojrzenia. Ale nie zapomnijmy, że to jest hierofant. Karta hierofant mówi o pewnego rodzaju uznanej mądrości, trochę nawet wyższej. Moi drodzy, sowę uważamy za mądre zwierzę, więc możemy mieć do czynienia z pewnego rodzaju mędrcami. I ci mędrcowie będą pomimo swoich potknięć stanowili wsparcie dla tych, którzy również chcą gdzieś kontynuować swoje działania pomimo swoich potknięć. Jedni i drudzy, te małe dziewczynki, ci mędrcowie, mogą przebywać we własnym towarzystwie i pochylać się nad tymi samymi treściami. Sowa, ta mądra część, może pomóc czytać to, co znajduje się w tych treściach. A są to treści poważne, jak porządnie spisana księga. Na tej ilustracji nie mamy gazetki, moi drodzy. Ci ludzie we współpracy są razem z tą księgą. I to są ludzie, którzy wolą się przyjrzeć dokładniej, zastanowić, czy czegoś przypadkiem nie przeoczyli i nie pominęli. Ci ludzie siedzą na tych samych drzewach, opierają się o podobne gałęzie, które wychodzą z tych samych korzeni. Ci ludzie mają podobny punkt oparcia. Te osoby, te istoty i te części osobowości. A dowiedzmy się czegoś jeszcze o tych, którzy nie będą kontynuowali swojego kierunku, jeżeli się potkną. To są, moi drodzy, ludzie, którzy postanowili wyciągnąć jakieś tajemnice, które były trochę jak takie skisłe jaja. Ktoś tu bardzo chciał być sprytny. Możecie zobaczyć, że pani na ilustracji posiada taki jakby wężowy ogon, przystrojony w kwiatki. Można i będą tacy, którzy będą to robić, wracać do tego, jak się te osoby prezentowały w przeszłości. Nawet jeżeli mają poczucie, że te osoby znają. Tak jak ja teraz spojrzałam
dla pewności, czy faktycznie ten wężowy ogon przystrojony był w kwiatki. Kto przystrajał się w kwiatki czy w piórka, kto stroił się, żeby ukryć swój wężowy ogon. Oczywiście używam tu różnych metafor, aczkolwiek elementów dosłownych też można szukać. Gdybym znała kogoś, kto ma na przykład buty ze skóry węża, to bym się zastanowiła, czy przypadkiem, ale bym się zastanowiła. Bądźcie ostrożni, przyglądajcie się dokładnie, bo inaczej możecie trafić na tę kartę u siebie. Jeżeli byście tak wypluwali jakieś takie wężowe sformułowania, takie, które mogą być jak kolce jadowe. Bo to wypluwanie jest jak rozsiewanie jadu, jak traktowanie kogoś jadem. Nie wiem, czy rozsiewanie nie jest tu zbyt mocnym słowem, ale to słowo mocne nawet samo wychodzi prawie, nie chce być niewypowiedziane. Więc, moi drodzy, jest tu coś mocnego, nawet jeżeli mamy pewne wątpliwości w tej kwestii. Dowiedzmy się, jakie będzie podejście emocjonalne, powiedzmy, na tej ścieżce osób z pierwszej karty, z kart Hierofanta. Główne podejście, bo wiadomo, emocje się zmieniają. Moi drodzy, będzie się zmieniało. Chwilami te osoby mogą być bliskie paniki, ale tylko jeżeli były kiedyś wcześniej w jakiegoś rodzaju panice. Ale to nie jest koniec. Te osoby mogą również wypływać na wierzch ze stanów, które były w pewnym sensie paniczne, albo w bardzo dosłownym sensie, bo powiedzmy sobie szczerze, ludzie bywają czasem spanikowani. I nie po to mam całą talię pełną emocji, żeby udawać, że emocji nie ma. Ale wyciągnę jeszcze jakąś dodatkową kartę, bo czuję, że trzeba by było coś tu doprecyzować w tej kwestii. Te odczucia mogą być związane z takim rozdrożem troszeczkę i wychodzeniem z niepewności, ale chwilowymi powrotami do tej niepewności. Tu nie chodzi o to, że oni są wszystkiego absolutnie pewni. Oni się dokładnie przyglądają tym treściom. Ale to, moi drodzy, nie musi wskazywać na zatrzymanie. Bo ci ludzie gdzieś tutaj chcą dotrzeć z tym wszystkim.
Oni chcą dotrzeć różnymi sposobami. Ta dziewczynka może gdzieś pobiec, a sowa może gdzieś pofrunąć. Ta dziewczynka może czuć się w pewnym sensie troszeczkę wyniesiona na wyższy etap, czy na dalszy etap w swoim życiu. Jakby ktoś jej powiedział, i ona się z tego cieszyła: słuchaj, ja wiem, że jesteś młoda, ale musimy posiedzieć do późna. Nie idź spać o 20. Nie położymy cię spać o 20. Trzeba popracować, trzeba zrobić coś w nocy. I ta dziewczynka może się cieszyć z tego, że nie musi kłaść się przy dobranocce czy po dobranocce, moi drodzy. Bo ta nocka może nie jest taka całkiem dobra i z sobą trzeba się przyjrzeć. Trzeba się przyjrzeć w momencie, kiedy księżyc już jest wysoko na niebie, moi drodzy. Dowiedzmy się jeszcze, jakie będą ogólne takie nastroje społeczne latem. Powrót do frustracji, moi drodzy. Czy my znów stoimy w korku? Ale będą tacy, którym uda się skręcić w jakąś ścieżkę i ominąć ten korek, moi drodzy. Będą tacy, którym będzie przykro z powodu tego, że podarli czyjeś zdjęcie. Jakby była potrzeba powrotu do jakiejś postawy, komuś będzie trochę żal. Może żal, że na kogoś nakrzyczał. Może żal o tym, że podarł czyjś wizerunek. Zaatakował czyjś wizerunek. I będzie w tym pokora, będzie w tym żal. Będzie pewien rodzaj przepraszania. Ale nie widać na tej karcie, czy ten ktoś z tymi rękoma idzie i pokazuje: przepraszam, że podarłem twój wizerunek. Przepraszam, że powiedziałam o tobie to czy tamto, czy pomyślałam to czy tamto. Widać, że ktoś sam przed sobą to robi. Ale to nie będzie dotyczyło wszystkich. I tylko niektórzy faktycznie zwrócą się do kogoś, żeby pokazać: zobacz, co zrobiłem, zrobiłam. Może w tajemnicy, kiedy nikt nie widział, podarłam twój wizerunek. Widzisz, jest podarty. Trudno to posklejać. Ale jest mi żal. Jest mi przykro. Przepraszam. Tylko niektórzy. Jest tutaj pewien rodzaj oporności i nieoporności, który jest niejednoznaczny, moi drodzy. Nie chcemy o nim do końca pamiętać i nie chcemy do końca wiedzieć, czy ta oporność już się kończy, czy nie, czy powraca. Coś się wylało, moi drodzy, jak kawa na kartę. Coś uszkodziło kartę, moi drodzy, ale nie tak, by nie dało się tego naprawić, żeby narzędzia przestały mieć znaczenie, żeby były nie do użytku.
I czuję, że jest tutaj w tym taki przekaz, który powinien wybrzmieć: nie odrzucajmy narzędzi, które są w jakimś sensie splamione i zaplamione, bo możemy tę plamę z łatwością usunąć. Moi drodzy, na co powinniśmy latem szczególnie uważać? Dziewiątka kielichów, ale te kielichy wyglądają tu jak miski. Uważajmy, żeby nie być zbyt rozrzutnymi w wydatkach na jedzenie i żebyśmy nie wyrzucali jedzenia tylko dlatego, bo wydaje nam się, że mamy wszystkiego w bród i wszystkiego mamy ponad potrzeby i ponad miarę. Moi drodzy, Jowisz jest w raku w lecie i później też będzie. Jowisz w raku może dać poczucie obfitości, jeśli chodzi o ten pokarm, który jest nam potrzebny do życia, ale także pewnego rodzaju pokarm emocjonalny. Ale nie tylko jeden Jowisz w raku na niebie, więc jest pewne ostrzeżenie, żeby uważać na tę przesadę. Bo sam Jowisz w raku może dawać przesadę właśnie w takich kwestiach. Wszystkiego mamy tyle, ale to nie jest pełen obraz, moi drodzy. To jest tylko kawałek. Z Jowiszem tak to czasem bywa, że dostajemy czegoś na tyle dużo, że czasem możemy trochę zlekceważyć to, co dostajemy. Dostajemy tego trochę ponad miarę, albo czasem nawet bardziej niż ponad miarę. I jeżeli coś innego się w nas nie odezwie, to możemy mieć trudność, żeby to zmagazynować na później, na przykład. Warto czerpać z tego mądrość, z tego, co dostajemy, zamiast to tylko rozrzucać na wszystkie strony. Jeżeli ktoś jest zbyt rozrzutny, to warto byłoby spróbować zmienić to podejście, gdzieś je odwrócić, moi drodzy. Zapraszam Was jednocześnie do obejrzenia naszej rozmowy o Jowiszu w Stowarzyszeniu Astrologów w Polsce. Ostrzegam, że na koniec można posłuchać ruskich troli. Jakby ktoś chciał usłyszeć o coś takiego. Intrygujące przeżycie. Powiem tak. Nagle włączają się głosy kogoś, kogo nie znasz i nie widzisz. I nie jest to żadne zaburzenie. Tak. Moi drodzy, pchają nam się na wizję osoby, które prezentują się razem i są ze sobą związane. Ale one się niby pchają, ale tak naprawdę inni chcą te osoby oglądać. Widać relacje dwóch osób co najmniej. Dwie osoby pokazują się razem. Ewentualnie jest to połączenie kobiecej i męskiej strony, które jest
związana razem w jednym wizerunku. Jakbyśmy jednocześnie widzieli kobietę i mężczyznę przed sobą. Tak, w tym sensie też, co jeżeli niektórzy z Was pomyśleli o takich sprawach genderowych, że tak powiem. Choć słowo gender, zanim stało się popularne, to ja już miałam to zupełnie w innym kontekście w mojej pracy, znaczy nie w zupełnie w innym, w całkiem normalnym kontekście w mojej pracy licencjackiej. Ale o to tu też chodzi, o pewnego rodzaju ujednolicenie, że nie ma takiego dużego znaczenia, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną, bo tak naprawdę wymieniają się te osoby gdzieś swoimi rolami. One mogą być tak samo ubrane, one mogą być jak mnisi. Oni mogą nosić takie same szaty, moi drodzy. To mogą być ludzie, którzy będą zastanawiali się, czy podali na pewno dobre źródło. Tak jak ja teraz zastanawiam się, czy ja o tym gender miałam w pracy licencjackiej, czy to po prostu było na studiach. Ale to nie ma takiego dużego znaczenia. To są ludzie, którzy będą mówili trochę o sobie i będą wyrażali pewne opinie i prezentowali swoje stanowisko. To są ludzie, którzy nie będą się ukrywali przed innymi, stojąc w środku, i nie będą uciekali z tego środka. I pewnie musi to wybrzmieć dlatego, bo będą również tacy, którzy będą z tego środka uciekali, którzy będą uciekali przed wzrokiem innych. Ale moi drodzy, to jest szóstka buław. To jest szóstka buław, a nie szóstka denarów. Mogą się niektórzy pomylić i mimo, że znają się na rzeczy, to powiedzą, że tu może chodzić o jakieś rozdawanie i dzielenie spraw materialnych, ale nie o to chodzi. Ci ludzie mogą świętować i pokazywać się na tle innych. Na tle innych, którzy patrzą. I nie chodzi o to, że ci ludzie mają coś innym dać materialnego. Moi drodzy, ogólna rada dla nas wszystkich, a potem wyjmę jeszcze kartę zaskoczenia. Rada jest znów, widzę, taka, nad którą trzeba się pochylić. Pochylcie się nad tą radą, moi drodzy. Przyjrzyjcie się, gdzie byliście zakotwiczeni. I czy chcecie być tam zakotwiczeni znów? Czy chcecie się oderwać i już tam nie wracać i ruszać gdzieś indziej? Chodzi o pewnego rodzaju podróże i przemieszczenia. Ale w tej oto odwróconej szóstce mieczy, znów mamy szóstkę, nie widzimy na przykład kobiety płynącej łodzią, nie widzimy żadnej łodzi, nie widzimy podróżników. Tu nie chodzi o takie bezpośrednie podróże drogą morską, ale można poruszać się nawet za ocean, w chmurze albo na chmurze. Nie zdziwiłabym się, jakby kwestie związane z chmurami internetowymi i powrotu do różnych internetowych chmur miały większe znaczenie latem.
Moi drodzy, kto chciałby wylądować na bezludnej wyspie? Ja czasem żartuję, że na Madagaskar wyjadę, jak mnie wszystko drażni. I to jest taka lokalizacja, która wedle astrokartografii mogłaby sprawić, że tam mogłabym się faktycznie schować w pewnym zakresie, gdybym chciała. Ale najpierw mówiłam o tym Madagaskarze, a potem sprawdziłam astrologię. Astrologia jest niezwykła, moi drodzy. Gdzie jest wasza bezludna wyspa i czy chcielibyście tam wrócić i na ile chcecie tam wracać? Warto się nad tym pochylić. Jedni mogą zdecydować, że chcą tam wracać, a inni nie. Nad tym warto się pochylić i to jest rada dla nas wszystkich. Moi drodzy, co nas latem zaskoczy? Po prostu co nas zaskoczy i co zaskoczy większość z nas pozytywnie. Słońce nas zaskoczy, moi drodzy. Czy będzie cieplej niż zwykle? Jednym okiem można powiedzieć, że tak, ale to tylko jedno oko jest, jakby trochę przysłonięte. Tak naprawdę w tym słońcu skupimy się na szczegółach i to nas może zaskoczyć. Że skupimy się na tym, przynajmniej wielu z nas zaskoczy, na pewno nie wszystkich, a może i każdego choć troszeczkę, bo powiedzmy sobie szczerze, są w nas różne odczucia i można być na przykład czegoś pewnym na 90%, a 1% może wyskoczyć z zaskoczenia, a 9% czegoś innego jeszcze. Świat nie jest taki prosty. I właśnie na tych drobnych rzeczach, które sprawiają, że świat nie jest taki prosty, będziemy mogli się koncentrować latem. I koncentrować na tym, co ktoś naświetla, kto naświetla to, co zasłania nam jedno oko. To jest ptak, moi drodzy. Pewien rodzaj lotności czasem może zasłonić nam jedno oko, jeżeli ktoś wstrzyma pewnego rodzaju lotność. O tym się pewnie dowiemy troszeczkę później, albo zorientujemy się, o co chodzi, no bo to ma nas zaskoczyć, więc trudno jest. Powiem tak, w astrologii jest coś takiego, taki element, o którym mówimy expected, unexpected, czyli spodziewaj się niespodziewanego. To jest Uran. Tam wyskakuje często coś, czego się nie spodziewamy. To są często różne odkrycia, które są czasem rozwalające jakąś strukturę, wprowadzającym świeże myślenie. To jest ta słynna żaróweczka, która nam się może nagle zapalić, nie wiadomo skąd. A pozytywnie zaskoczy większość z nas pewne rozwiązanie relacji, które zawierały w sobie większą grupę co najmniej 3 osób. Ktoś będzie decydował się na to, że nie chce już patrzeć na tę trójkę. Ta trójka komuś nie odpowiada. Jeszcze wyjmę nam coś ważnego,
co powinniśmy usłyszeć, co powinniśmy zobaczyć, o czym powinniśmy porozmawiać latem. I niech to będą 2 karty. 2 kielichów i 4 mieczy. Moi drodzy, i to jeszcze tak przedstawione. Powinniśmy porozmawiać o partnerstwie i powinniśmy porozmawiać o naszych bezpiecznych gniazdach, w których możemy przysnąć, w których możemy się skulić, w których możemy spokojnie zasnąć i mamy blisko nasze ukochane serduszko. Z kim możemy spleść dłonie, chowając się w naszej dziupli, w naszej może małej, może ciasnej, może nie super trwałej przestrzeni, może nie, niekoniecznie. To nie jest kluczowe. Ale w takiej, która została zbudowana dla ochrony i bezpieczeństwa. Porozmawiajmy o tym, gdzie możemy się skulić, zasnąć spokojnie i bezpiecznie, nie obawiając się o to, że nasze ukochanie się wykręci. Nasze serduszko. Gdzie możemy pokazać swoje dłonie, gdzie możemy skupić się na swoich dłoniach i gdzie nie musimy widzieć nic innego. O tym, moi drodzy, warto porozmawiać latem i pomyśleć. Wszystkiego dobrego. Hej.